Krishna, osoby, które znają Krishna, są bardzo wyjątkowe, to czasami przychodzą one tutaj do tego świata. By the mercy of Krishna, they descend into this world and they teach Krishna consciousness. They reveal Krishna to those who are under this illusion of the Yoga Maya. Dzięki łasce Boga oni wstępują do tego świata i po prostu objawiają ludziom, którzy są pod wpływem tej energii Yoga Maya, pod wpływem tej iluzji, objawiają im, kim jest rzeczywiście Krishna, kim jest Bóg. They teach many how to love Krishna. Oni uczą wielu, jak kochać Krishnę. And thus, by the grace of just one pure devotee of Krishna, who is so rare, many can know Krishna as he is. I wówczas dzięki łasce takiej jednej osoby, takiego jednego wielbiciela Krishny, wiele osób może poznać rzeczywiście Krishnę. But if one tries for spiritual advancement on one's own, you see, without the mercy of a pure devotee, then it's very difficult to ever know Krishna. That is the point of this verse that you're mentioning. Ale jeśli ktoś sam na własną rękę próbuje po prostu robić wysiłki i osiągnąć duchową doskonałość, to takiej osobie jest bardzo trudno zrozumieć, kim jest Krishna. I to jest właśnie ta osoba, o jakiej jest mowa w tym wersecie. A dlaczego Krishna ogranicza naszą świadomość tak dalece, że aż ktoś tam musi przychodzić nam wyjaśniać, czy nie mógłby robić tego bezpośrednio? Czy powtórzyć pytanie głośno? Nie. Why Krishna leads our consciousness so much that somebody has to come and reveal this knowledge to us? Why Krishna came to explain to us directly? Well, Krishna does come himself. Krishna tak naprawdę wstępuje sam. And also his devotees, his pure devotees, they come with him together. Sometimes they come separately. I również razem z nim przychodzą jego wielbiciele, czasem przychodzą razem z nim, czasem przychodzą oddzielnie. So when Krishna comes himself, then he reveals himself to all, just as Krishna came 5,000 years ago. He revealed himself to everyone that he is the Supreme Lord, but not everyone is prepared to accept that. Więc kiedy Krishna sam przychodzi, tak jak na przykład przyszedł 5000 lat temu, kiedy właśnie osobiście się pojawił, on objawia każdemu, że on jest najwyższą osobą Boga, ale nie każdy jest w stanie to przyjąć. Because this material world is the place where the souls, individual souls, try to become God themselves. Ponieważ ten świat materialny jest miejscem, w którym indywidualne dusze próbują same zostać Bogiem. Ishvaroham aham bhogi, Krishna in Bhagavad Gita explains this, that the materialistic conception is that I am the controller. I am the enjoyer. This world belongs to me. Jak Krishna wyjaśnia w Bhagavad Gicie, zgodnie z materialistyczną koncepcją ludzie myślą, ja jestem kontrolerem, ja jestem podmiotem radości, ten świat należy do mnie. So we find in the Srimad Bhagavatam, which describes Krishna's advent 5,000 years ago, that when Krishna appeared and displayed his transcendental pastimes, there were many demons, many powerful demons who came to try to kill Krishna. They thought they could kill Krishna. They thought Krishna was just an ordinary being like them, because they were envious of Krishna. Więc z Srimad Bhagavatam możemy się dowiedzieć, że kiedy Krishna pojawił się na ziemi 5000 lat temu, było wtedy na ziemi również wiele demonów, potężnych demonów, które myślały, że mogą zabić Krishnę. I myślały, że po prostu Krishna jest taką istotą jak oni, w związku z czym próbowali go zabić. So this envious mentality, it is very prominent here in the material world. Everybody who's in this cycle of birth and death, who's accepting body after body, as we have described,
this is actually the consequence, the punishment for this enviousness of Krishna. Więc ta zazdrosna mentalność jest bardzo dominująca w tym świecie. Praktycznie każdy, kto przechodzi przez ten cykl narodzin i śmierci w tym świecie materialnym, właśnie cechuje się tą zazdrosną mentalnością. So Krishna comes himself, Krishna sends his representative again and again throughout eternal time to teach us to give up our envy. Więc Krishna pojawia się osobiście, albo też przysyła swojego reprezentanta, aby właśnie dać nam tą wiedzę, abyśmy mogli po prostu wyzwolić się z tego cyklu. So, the pure devotee of Krishna, when he comes, he may appear as an ordinary person, like you or me. Czysty wielbiciel, kiedy się pojawia, może wyglądać jak zwykła ludzka istota, tak jak Pan czy ja. To show us step by step on our level, on our platform of life, how to give up our envy. Aby pokazać nam tak krok po kroku jak w naszym życiu praktycznie porzucić zazdrość. It's something like in the kindergarten, you know, kindergarten. The teacher is teaching the children how to write on the blackboard. A, B, C. Now it doesn't mean that the teacher himself, that's all he knows. He's so foolish, he's just able to write A, B, C. No, he's teaching these young children. To jest tak jak w przedszkolu czasami nauczyciel uczy dzieci pisać i pisze na tablicy A, B, C i tam się maluje tak. To nie oznacza wcale, że ten nauczyciel wie tylko jak pisać A, B, C. To oznacza, że on po prostu próbuje uczyć te dzieci jak pisać A, B, C. Because these children, they're not ready for advanced literature, for mathematics. Ponieważ te dzieci nie są jeszcze na tyle zaawansowane, aby zrozumieć jakąś wyższą matematykę czy literaturę. So in the same way, here in this material world, we have to learn step by step. The pure devotee comes by his mercy as the spiritual master to teach us step by step how to give up our envy and gradually become Krishna conscious. Więc tutaj w świecie materialnym musimy się nauczyć właśnie tak krok po kroku, przyjmując takiego czystego wielbiciela za mistrza duchowego, musimy się nauczyć od niego, jak porzucić właśnie tą zazdrość i zbliżyć się do Kryszny. Thus he prepares us for meeting Krishna. I w ten sposób on przygotowuje nas do spotkania z Kryszną. You see, because Krishna, when he appears, he displays his loving transcendental pastimes for his devotees. Only his devotees can appreciate. Ponieważ Kryszna, kiedy pojawia się, on tak okazuje swoje miłosne rozrywki, ale okazuje tylko dla wielbicieli. As I said, those who are too envious, the demons, they attempt to attack Krishna, kill him. Tak jak powiedziałem, ci, którzy są zbyt zazdrośni, którzy są demoniczni, próbują zaatakować Krishnę i go zabić. Of course, as part of his pastime, Krishna kills them, and by his killing them, they are delivered. They're delivered from birth and death, actually. Oczywiście, jako na skutek tych rozrywek Krishna zabija ich i dzięki temu są oni wyzwoleni tak naprawdę nawet z cyklu narodzin i śmierci. But still, because of their envy of Krishna, they do not develop love of God, love of Krishna. Ale nadal z powodu zazdrości wobec Kryszny oni nie rozwijają miłości do Boga. So this development of love of Krishna comes from associating with Krishna's devotees. Więc ten rozwój miłości do Boga wynika właśnie z przebywania razem z wielbicielami Kryszny. So in short, in summary, Krishna and Krishna's devotees, they work together. They have a grand plan
for delivering the conditioned souls from this cycle of repeated birth and death, bringing them back home to the eternal spiritual world. Z innymi słowy, Krishna i wielbiciele Krishny, oni współpracują razem i mają taki wielki plan po to, aby wyzwolić te uwarunkowane dusze z tego świata i zaprowadzić je z powrotem do Boga, z powrotem do Krishny. Any other questions? No, mam takie pytanie. W tej chwili jest osoby, które przedstawiają się jako autorytety duchowe, ewentualnie mistrzami duchowymi. Chciałbym się Maharaja zapytać, jak rozpoznać taką osobę, czy jest właściwą mistrzem duchowym? I jeszcze takie pytanie, Maharaja jest mistrzem duchowym, czy pokazał, znaczy podał na własnym przykładzie, jak można zostać mistrzem duchowym? So he repeats the words of his spiritual master. That's how you know who is the spiritual master. No cóż, mistrz duchowy po prostu powtarza słowa swojego mistrza duchowego. I to jest sposób, w jaki można rozpoznać mistrza duchowego. Because the bona fide spiritual master comes in what is known as the parampara. So parampara literally means, in Sanskrit, one after the other. In other words, the disciple learns from his guru, his spiritual master. Then the disciple in turn, by repeating what he has learned from his guru, he becomes spiritual master. He is teaching a disciple, who in turn repeats what he has heard. He becomes spiritual master. So in this way, one after the other, there is a succession, unbroken succession of spiritual masters. Kiedy parampara oznacza jeden po drugim, to oznacza, że uczeń słucha od swojego mistrza duchowego i poznaje tę wiedzę, po czym powtarza ją następnej osobie i w ten sposób zostaje mistrzem duchowym, a ta osoba uczniem, która usłyszawszy tę wiedzę, powtarza ją następnej osobie i zostaje mistrzem duchowym dla tej następnej osoby, która zostaje jego uczniem. I ta następna osoba zostaje tak właśnie krok po kroku, jeden po drugim, jest tworzona ta parampara. So, in answering your question, I'll simply repeat what Srila Prabhupada said when someone asked him that question. Więc odpowiadając na twoje pytanie, zacytuję tutaj Srila Prabhupada, kiedy właśnie ktoś zadał jemu takie pytanie. Srila Prabhupada said, you have to find out that person who is most addicted to Krishna. He is the real guru. Więc Srila Prabhupada odpowiedział, że musisz znaleźć taką osobę, która jest największym nałogowcem Kryszny. On jest właśnie takim guru. He answered in this way the same question this gentleman has asked when it was put by John Lennon of the Beatles in 1969. On odpowiedział to pytanie wtedy, kiedy zadał mu je w taki sam sposób John Lennon w 1969 roku. At that time John Lennon was addicted to heroin. So Srila Prabhupada, in a kind of ironic way, he said, Mr. Lennon, you have to find he who is most addicted to Krishna. That is the guru. W tym czasie właśnie John Lennon był takim nałogowo zażywał heroinę, więc w taki ironiczny sposób Srila Prabhupada odpowiedział, że takim prawdziwym guru jest osoba, która jest właśnie najbardziej nałogowo zażywa Krishna. Now this is not just a joke. There's actually a very profound point that Prabhupada was making by saying this. Ale tak naprawdę nie jest to jedynie żart, jest to bardzo taki głębokie stwierdzenie, kiedy Srila Prabhupada to stwierdził. The reason that we don't know Krishna, the reason that we don't even have interest to know Krishna, is that we are fully addicted to material pleasures, material activities. Powodem, dla którego my nie znamy Kryszny, dla którego nawet nie chcemy znać Kryszny, jest to, że jesteśmy w pełni nałogowo pochłonięci materialnymi przyjemnościami i materią. Just as today, we see the whole world is addicted to meat eating, illicit sex, gambling, intoxication. Tak jak widzimy w dzisiejszym świecie, cały świat jest
kompletnie pogrążony w nałogu zakazanego seksu, jedzenia mięsa, toksykacji. So these kinds of activities, they reduce the consciousness, they reduce the awareness, they simply make us more and more absorbed in the physical body. I z tego rodzaju czynności one redukują naszą świadomość i sprawiają, że my jesteśmy coraz bardziej zaabsorbowani tym ciałem. So the spiritual master, he, by his presence, his association, by his teaching, he actually blesses us with a higher taste, transcendental taste. Więc mistrz duchowy, dzięki swojej obecności, dzięki swoim naukom, on błogosławi nas, dając nam taki wyższy, transcendentalny smak. The taste of Krishna consciousness. Smak świadomości Kryszny. The taste for hearing and chanting about Krishna. Smak do słuchania i do intonowania o Krysznie. When one gets this taste, then automatically he turns away from degrading materialistic so-called pleasures. Kiedy ktoś doświadczy tego smaku, on automatycznie odwraca się od tych zdegradowanych, materialistycznych tzw. przyjemności. So this is why it's important, this is why you must get the association of a devotee who's fully addicted to Krishna. Because by associating with him, he'll help you break your addiction to material activities. Więc dlatego to jest tak istotne, dlatego musisz znaleźć wielbiciela, który jest tak w pełni nałogowo pochłonięty Kryszną i wtedy on pomoże Ci po prostu jakby przełamać ten swój nałóg do tej materii. If you associate with someone whose attraction to Krishna is not so strong, then also your attraction to Krishna cannot become so strong. Jeśli będziesz przybywał w towarzystwie osoby, która nie jest tak silna, wówczas również Twoja atrakcja do Kryszny nie rozwinie się tak mocno. And thus, because of that, then we'll find our consciousness still being pulled to one side by Maya, by illusion. I z tego powodu będziemy cały czas doświadczali tego, że nasza świadomość będzie ciągle tak przyciągana do tej Mai, do iluzji. So it's a spiritual master, the real spiritual master, who is fully surrendered to Krishna, who is empowered by Krishna, who can cut completely through this chain of Maya that pulls our consciousness back to sinful activities. Więc taki rzeczywisty mistrz duchowy, który jest zaabsorbowany Kryszną, będzie w stanie przeciąć nasz ten łańcuch, który nas tak ciągle trzyma, przyciąga do Mai, do tej materialnej świadomości. Any other questions? Może jakieś inne pytanie? No? Shall we have kirtan? So now we will have the final kirtan. Więc teraz będziemy śpiewali i tańczyli, będzie to kirtan. Now, I'd like to, before we begin this, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. We'll try one more time. Może spróbujemy jeszcze raz. Krishna Krishna Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. One last time. Ostatni raz. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, very good. Now you all know the Maha Mantra. Bardzo dobrze, teraz wszyscy już znacie Mahamantra. So please chant along with us. We'll sing a simple melody
Więc proszę śpiewajcie razem z nami i będziemy śpiewać prostą melodię.